Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z Krzysztofem Przybylskim, młodym, innowacyjnym przedsiębiorcą. Krzysztof jest wicemistrzem świata w gamifikacji, jest też partnerem w Gamfi zajmującym się gamifikacją. Jest to bardzo nowoczesna usługa gamifikacji wkraczająca wielkimi krokami w wiele firm. Bardzo miło jest Cię gościć. Mi również, witam serdecznie. Przejdźmy do pytań. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników? Nie wiem, czy było coś takiego, co bardzo mnie wyróżniało w jakiś sposób, ale wydaje mi się, że to, co było charakterystyczne, że kiedy się czymś zacząłem interesować, znalazłem jakąś pasję, to wchodziłem naprawdę bardzo głęboko. I czasami to trwało kilka dni, czasami kilka tygodni, czasami kilka lat, ale naprawdę wydaje mi się, że dużo bardziej pochłaniałem wiedzę z danego obszaru, dużo więcej spędzałem czasu niż moi rówieśnicy na takich zagadnieniach. Bardzo mocno, bardzo głęboko wchodziłem w różne rzeczy i myślę, że to mi zostało do dzisiaj. Że nadal, jeżeli coś mnie bardzo pasjonuje, to naprawdę zgłębiam wiedzę, gdzie tylko to możliwe i jak tylko to możliwe. Czy według Ciebie dzisiaj łatwo jest założyć i utrzymać własny biznes? To są dwie różne sprawy. Założyć myślę, że jest łatwo. Utrzymać myślę, że trzeba mieć bardzo dobre predyspozycje i umiejętności, żeby utrzymać dzisiaj biznes. Natomiast samo założenie nie jest specjalnie skomplikowane. Aczkolwiek od strony psychologicznej jest bardzo trudne. Tak? Myślę, że większe bariery są po stronie naszej psychologii, jakichś obaw z tym związanych, niż ze względów takich proceduralnych, typowo administracyjnych. Gdzie według Ciebie młodzi mogą szukać i nawiązywać swoją sieć, tworzyć swoją sieć kontaktów? Myślę, że jest w tej chwili bardzo dużo różnego rodzaju organizacji, które organizują spotkania dla młodych, ambitnych osób. Czy to są spotkania networkingowe, czy związane z jakąś konkretną branżą. Mamy aule technologiczne, mamy social media czwartki. Po prostu każda niemalże branża swoja ma jakieś spotkania regularne. I myślę, że to jest bardzo dobra okazja dla młodych przedsiębiorców, żeby spotkać praktyków z danej branży, dowiedzieć się od ludzi, którym się coś już udało albo którym się nie udało, czego nie należy robić, albo co należy robić, bo działa i zdobyć właśnie kontakty, tak? Czyli spotkać ludzi, którzy działają w tej branży i mogą być partnerami, być klientami. Jak dzisiaj miałbyś wybierać wyższą uczelnię, to jaki byłby to kierunek? Myślę, że pytanie o kierunek nie jest tak bardzo istotne w obecnych czasach, ponieważ rzeczywistość nasza zmienia się teraz tak szybko, że jeżeli ja dzisiaj wybieram studia i powiedzmy, że zajmie mi 5 lat na to, żeby je skończyć, to ja skończę w zupełnie innym świecie za 5 lat. I ten mój kierunek może już być dawno zapomniany i w ogóle jakby nieadekwatny do realiów rynku. Jeżeli się cofniemy 5 lat, 2009 rok, mobile powiedzmy dopiero raczkował, tak? Jakieś pierwsze iPhony zdobywały rynek jeszcze bardziej jako ciekawostka niż trend, tak? Nokia była najlepsza. Kolejne 5 lat się cofniemy, rok 2004, nikt praktycznie nie słyszał jeszcze o Facebooku, tak? Social media istnieją pod postacią MySpace'a. Kolejne 5 lat w ogóle internet jest jakąś tam ciekawostką, firmy na to nie zaglądają. Także tak patrzę tutaj na ten taki może marketingowo-technologiczny obszar, ale mi się wydaje, że on napędza zmiany we wszystkich innych branżach. Tak więc myślę, że kierunek nie jest tak bardzo istotny. Jeżeli ja bym się zastanawiał dzisiaj nad wyborem studiów, myślałbym, która uczelnia stworzy mi najlepsze warunki do rozwoju, niekoniecznie w tym kierunku. Czyli na przykład ma sieć partnerów wśród przedsiębiorców, praktyków, zapewni mi możliwość wyjazdu do innego ciekawego kraju. I nie myślę tutaj o Erasmusie, wyjazd do Niemiec, tylko nie wiem, Japonia, Indie, Stany Zjednoczone. Która z tych uczelni przyciąga najciekawszych ludzi, tak, z którymi ja będę studiował. Myślę, że teraz bym brał pod uwagę bardziej tego typu aspekty, niż to, czy pójdę na IT, czyli tam jakąś informatykę, czy na marketing. Myślę, że to jest rzecz w tej chwili tak naprawdę drugorzędna. Chciałbym zapytać o gamifikację. Jest to bardzo innowacyjna, nowoczesna metoda. Jak według Ciebie będzie szedł rozwój? Czy to niedługo tak, że w każdej firmie się spotkamy z tym? Mnie osobiście bardzo się podoba ten sposób i jestem jego zwolennikiem. Myślę, że tak, że to jest generalnie cały obszar wiedzy bardzo ciekawy, który się dynamicznie rozwija i dosyć szybko ewoluuje. Tak? Także myślę, że to się upowszechni, niekoniecznie pod nazwą gamifikacja, być może będzie mówiło się o jakimś behavioral design, czyli takim projektowaniu pod zachowanie, albo też mówi się o jakimś takim playful design, czyli o projektowaniu pod zabawę.
Natomiast z pewnością przeniknie to do wielu różnych obszarów naszego życia. Zarówno takich związanych z rozwojem osobistym, z dbaniem o własne zdrowie, z zakupami, z tym jak będziemy różne media z nimi wchodzić w interakcję. Jak często, za pomocą jakich źródeł. I myślę, że to wszystko będzie dobrym bardzo podłożem na to, żeby stosować tam gamifikację. Jak mógłbyś powiedzieć w 3 zdaniach, co to jest gamifikacja? Moja definicja prywatna gamifikacji to jest taka, że gamifikacja to jest proces, w którym stwarzamy doświadczenia, które znamy z gier. Takie jak te emocje związane z wygrywaniem, z zaangażowaniem w daną grę w kontekście niezwiązanym z grami. Na przykład w środowisku pracy albo w kontekście dbania o własne zdrowie. I stwarzamy te doświadczenia w tym kontekście po to, żeby właśnie te emocje przenosić. To zaangażowanie, systematyczność, radość związaną z tym, że gdzieś tam się rozwijamy w jakimś obszarze w celu długotrwałej zmiany zachowań. Czyli to nie jest jakaś akcja promocyjna, konkurs, która trwa 2 tygodnie, tylko uczymy ludzi, edukujemy, zachęcamy do tego, by zachował się troszkę inaczej, pokazujemy im jakąś wartość w danym obszarze, tak że to zachowanie ich się utrwala i nawet kiedy się ta gamifikacja skończy, to pewien nawyk zostanie. Taki podam przykład, bo najlepiej na przykładzie się mówi, to jest na przykład bieganie. Czyli aktywność sportowa, jakakolwiek. Kiedyś się biegało po prostu zakładając buty i wychodząc na dwór albo na bieżnię wskakując. Teraz praktycznie każdy, który biegnie w biegu przez Warszawę, ma jakiś smartfon, smartwatch albo inne narzędzie, które śledzi i monitoruje jego postępy i daje nam informację zwrotną, czy biegłem dzisiaj lepiej niż wczoraj, czy pobiłem swój własny rekord, czy w trakcie biegu mam szansę pobić ten rekord, czy nie. Czyli ta informacja zwrotna bardzo motywuje i angażuje ludzi w to, żeby biegać po raz kolejny, żeby biegać lepiej, szybciej, dalej i w ten sposób się rozwijać. Czyli to jest taki bardzo prosty przykład na to, że mechanizmy znane z gier typu cele, informacja zwrotna, poziomy, odznaki, paski postępu i tak dalej działa na to, że buduje motywację i zmienia zachowanie. Czy według Ciebie rodzina pomaga rozwijać biznes, czy jest jednak trudno znaleźć czas i na spędzanie z bliską osobą? Zdecydowanie trudno. To znaczy w momencie, kiedy się rozwija swój własny biznes, jest naprawdę bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Tak? Jest mega dużo różnych obszarów, począwszy od tworzenia produktu, poprzez jego promocję, sprzedaż, mnóstwo spraw administracyjnych, rozwój firmy i tak dalej. Także jest naprawdę 1000 różnych rzeczy, w które można włożyć ręce, wobec czego czas staje się bardzo cennym zasobem. Rzekłbym, że nawet najcenniejszym. W jakimś młodym przedsiębiorstwie to czas jest zdecydowanie największą wartością. Także umiejętność dzielenia go pomiędzy pracę a rodzinę to jest bardzo ważna umiejętność. Jakby bez tego można bardzo łatwo stracić tą równowagę, więc trzeba się cały czas pilnować, żeby to dobrze rozkładać. Natomiast na swoim przykładzie powiem, że z drugiej strony rodzina jest bardzo dobrą motywacją do tego, żeby ten biznes rozwijać i żeby wytrwać w pewnych postanowieniach swoich i założeniach, bo jeżeli ma się wsparcie w rodzinie, no to niesamowicie pomaga. Jakie masz sposoby radzenia sobie ze stresem? Najlepszy sposób radzenia sobie ze stresem to stawić mu czoła. To znaczy myślę, że tak jak samo ze strachami i wszystkimi fobiami, to w pewnym momencie trzeba się przełamać. I najlepszy sposób, żeby się przełamać, to przełamywać się w takim środowisku, które jest bezpieczne, gdzie jakakolwiek porażka nie zaboli tak bardzo. Gdzie mamy ludzi, do których mamy zaufanie i którzy nam pomogą, kiedy się potkniemy. Tak więc wydaje mi się, że warto znaleźć sobie takie środowisko, taką sieć ludzi, z którymi będziemy mogli wychodzić ze swojej strefy komfortu, a oni nam będą pomagać, a nie będą nas dołować. I myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby pokonywać ten strach, powiedzmy sobie tak, treningowo i potem ponowić tą próbę, ale już w rzeczywistym świecie, tak? Z rzeczywistymi przeciwnościami czy wyzwaniami. I myślę, że to jest jedyny skuteczny sposób na to, żeby radzić sobie ze stresem. Twoja największa pasja? W tej chwili to gamifikacja, czyli to, jak można projektować różnego rodzaju usługi, produkty, procesy,
tak, aby wpływać na to, jak ludzie się zachowują, jak myślą i dawać im dodatkową wartość, tak? Pokazywać im, co jest ważne, co jest istotne, jak oni mogą działać lepiej, efektywniej i czerpać więcej z życia. I to jest super interesujący dla mnie w tej chwili obszar, w którym staram się działać jak najmocniej i który staram się eksplorować i poznawać. Jaka jest Twoja ulubiona książka? Zacznę od tych książek biznesowych może, bo to jest ciekawa bardzo domena. Ja staram się czytać często i gęsto, stosunkowo dużo i widzę, że nie ma jakichś takich książek, bo ludzie często sięgają po te książki biznesowe, żeby znaleźć tam jakiś złoty przepis na sukces. I myślę, że nie ma takiej jednej książki, która by zdradzała, jak nagle stać się milionerem albo jak zbudować działający biznes. Natomiast w każdej z nich znajduję jakieś takie ziarenka, tak, które gdzieś tam zbieram i układam sobie. Jeżeli weźmy tą książkę jako taką magiczną kulę, tak, która jest zamglona i tak do końca nie wiadomo, to ja myślę, że najlepiej ją rozbić, zajrzeć od środka, co tam jest i sobie wybrać te elementy i ułożyć z nich swoją własną mozaikę, tak, gdzie będą pewne rzeczy, które nas będą motywować, wspierać, dawać nam jakiś kierunek. Także myślę, że z książek biznesowych trudno wskazać jedną, która będzie super, natomiast warto zdecydowanie do nich zaglądać i czerpać inspiracje. Pod kątem widzów tego programu, to myślę, że ciekawa książka to jest Delivering Happiness Tonego Shea, który jest znany z tego, że założył Zappos, czyli największy sklep z butami online. Bardzo ciekawa książka o tym właśnie, od dzieciństwa poczynając, czym się wyróżniał, w jakim środowisku się wychowywał, jak zaczynał swoją karierę przedsiębiorcy, jak odniósł pierwszy sukces, stał się milionerem. Zanim skończył 30 lat, już generalnie mógł sobie wziąć permanentne wolne i nie pracować, a mimo to zaryzykował wszystko, co miał, żeby stworzyć kolejną firmę. Jaki jest Twój największy sukces w życiu? Moim największym sukcesem jest zdecydowanie to, że mam wspaniałą rodzinę, że udało się zbudować i rozwijać cały czas świetną rodzinę. Mam w tej chwili 2 dzieci, oczekuję 3. potomka. To jest dla mnie źródło ogromnej radości, inspiracji, motywacji i myślę, że to jest zdecydowanie w tej chwili mój największy sukces. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać młodym, zaczynającym przygodę dopiero z biznesem lub będącym na studiach? Tak, wydaje mi się, że to, co często jest niedoceniane przez młodych ludzi obecnie, to to, że żyją w naprawdę fascynujących czasach, że obecny świat stwarza im mnóstwo możliwości i bardzo łatwo jest dotrzeć do pewnych zasobów, ludzi, wiedzy i środowisko jest wspaniale przygotowane do tego, żeby działać. Także zachęcam ich do tego, żeby próbowali, żeby po prostu robili różne rzeczy, nie ograniczali się do tego, co jest od nich wymagane przez rodziców, uczelnię, szkołę, ale żeby spełniali się poprzez działanie, żeby eksplorowali swoje pasje i po prostu zaczęli coś robić. Wtedy najlepiej, kiedy już są jeszcze młodzi, kiedy nie mają tak dużo obowiązków, dużo wolnego czasu, zainwestować go w to, żeby coś stworzyć. Dzięki, miło było Cię gościć.